Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam Was na przepis, który pozwoli nam zamknąć magię świąt w formie małego ciasteczka. Przygotujemy cudownie pachnące, mięciutkie pierniczki, które w połączeniu z odrobiną czekolady dumnie wprowadzą nas w świąteczny nastrój. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jaki jest Wasz ulubiony sposób na pierniczki. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszych pierniczków zaczynam na kuchence, gdzie do rondelka przekładam 125 g masła. Dodaję do niego 300 g miodu, u mnie jest to miód wielokwiatowy, ale świetnie sprawdzi się też rzepakowy, oraz 200 g drobnego białego cukru. Zawartość rondelka podgrzewam na niskim ogniu, stale mieszając tylko do momentu, w którym uzyskam jednolity płyn. Kiedy to nastąpi, ściągam rondelek z ognia i odstawiam do wystudzenia. Podczas gdy miodowo-maślany syrop stygnie, zajmuję się składnikami suchymi. Do dużej miski przesiewam 600 g mąki pszennej, u mnie typu 500, i po 2 łyżeczki przypraw takich jak cynamon, suszony imbir, gałka muszkatołowa, ziele angielskie i goździki. Na końcu dodaję 2 łyżeczki sody oczyszczonej i solidną szczyptę soli. Po przesianiu krótko mieszam zawartość miski za pomocą rózgi do rozprowadzenia przypraw w mące. Następnie dodaję 60 ml mleka i 2 duże jajka. Ciasto wstępnie mieszam drewnianą łyżką tylko do momentu wchłonięcia przez mąkę całej wilgoci. Kiedy to nastąpi, dodaję wystudzony maślano-miodowy syrop. Zawartość miski mieszam drewnianą łyżką tak długo, aż cała mąka zostanie wchłonięta przez płyn, a samo ciasto stanie się jednolite. Na tym etapie powinno być już bardzo gęste, ale nadal zbyt płynne, żeby pracować z nim od razu. Po połączeniu składników zbieram resztki mąki ze ścianek miski za pomocą silikonowej szpatułki. Miskę z ciastem szczelnie owijam folią spożywczą i odstawiam do lodówki na całą noc. W tym czasie ciasto zestali się i nabierze struktury, która pozwoli nam je wałkować bez większych problemów. Następnego dnia zabieram się za wycinanie i wypiekanie pierniczków. Ciasto dzielę na kilka części i pracuję z nim partiami. Każdą partię ciasta wykładam na solidnie podsypany mąką blat. Posypuję nią też wałek i wierzch ciasta na pierniczki. Resztę ciasta trzymam w tym czasie w lodówce. Tak przygotowane ciasto wałkuję w duży płat o grubości około 3 mm. Cały czas upewniam się przy tym, czy ciasto nie przywiera do blatu i jeśli trzeba, podsypuję je mąką. Staram się zrobić to w miarę szybko, ponieważ w czasie wałkowania ciasto będzie nabierać temperatury, przez co stanie się klejące i bardzo mocno utrudni to całą pracę. Z ewentualnym nadmiarem mąki poradzę sobie później. Po osiągnięciu odpowiedniej grubości ciasta zaczynam wycinać pierniczki. Robię to za pomocą różnych foremek. Gwiazdek, serduszek, kwiatków czy choinek. Im więcej kształtów, tym lepiej. Za każdym razem zanurzam krawędź foremek w mące, żeby uniknąć przyklejenia się do nich ciasta. Jeśli tak jak ja używacie różnych kształtów, zwróćcie uwagę na to, żeby foremki były zbliżonych rozmiarów. Dzięki temu unikniecie problemów w trakcie pieczenia. Wycięte pierniczki omiatam delikatnie pędzelkiem z nadmiaru mąki, a resztę ciasta zagniatam w kulę i odstawiam do lodówki do lekkiego schłodzenia. Z tych proporcji ciasta ostatecznie uzyskałem 130 średniej wielkości ciastek. Gotowe pierniczki przekładam na wyłożoną papierem do pieczenia blaszkę i układam je w około 2 cm odstępach. W trakcie pieczenia delikatnie urosną, więc warto to zrobić, żeby uniknąć połączenia się ciastek. Blaszka z pierniczkami trafia do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około 9 minut. Czas pieczenia będzie zależeć od rozmiaru waszych pierniczków, więc być może będziecie musieli dodać lub odjąć 1 minutę. Gotowe pierniczki wyciągam z piekarnika i odstawiam na blaszce do lekkiego przestudzenia i zestalenia, po czym przekładam je na kratkę i studzę całkowicie. Kiedy ciastka są już wystudzone, zabieram się za dekorację. W tej roli tym razem wystąpi polewa czekoladowa.
100 g ciemnej 72% czekolady zalewam 50 ml mleka i dodaję do niej 50 g masła. Naczynie trafia do mikrofali na około 90 sekund, aż jego zawartość utworzy jednolity płyn. Czekoladę wraz z dodatkami trzeba mieszać co 15 sekund, żeby uniknąć przypalenia. Gotową polewę odstawiam na 5 minut do lekkiego przestudzenia, po czym przekładam ją do rękawa cukierniczego lub woreczka strunowego z obciętym rożkiem i dekoruję nią pierniczki. Wzory dekoracji pozostawiam już w waszej wyobraźni. Udekorowane pierniczki odstawiam na godzinkę lub dwie do zastygnięcia i stwardnienia polewy. Po tym czasie nasze proste i niezwykle aromatyczne pierniczki są gotowe do podania. Można się częstować. Pachną niesamowicie. Takie pierniczki są gotowe do jedzenia od razu, są mięciutkie, puszyste i bardzo przyjemnie korzenne. Według mnie esy floresy z czekolady prezentują się całkiem elegancko, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście pokryli je całkowicie czekoladą. Bardzo prosty przepis, który koniecznie musicie wypróbować. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!